Dzień dobry, witam serdecznie w mojej kuchni i zapraszam do wspólnego gotowania. Dzisiaj przygotujemy domową kiełbasę szynkową. Kiełbasa szynkowa według tego przepisu jest soczysta, delikatna i bardzo smaczna. Jej przygotowanie nie wymaga dużo pracy. Nie musimy też robić dużych ilości. Można zrobić na przykład 1 kg kiełbasy. Taką kiełbasę można zrobić tylko z mięsa szynki lub tak jak ja dzisiaj z połączenia szynki i golonki. Proporcje na 1 kg mięsa: 800 g szynki wieprzowej, 200 g chudego mięsa z golonki wieprzowej, 9 g soli peklującej, 9 g soli kuchennej, 2 g pieprzu, 1 g startej gałki muszkatołowej, 30 ml wody. Będę jeszcze potrzebować osłonki białkowe. Moje osłonki dadzą kiełbasę o średnicy około 80 mm. Można też użyć węższych. Sznurki bawełniane do zawiązania osłonek. Termometr do mierzenia temperatury w środku mięsa. Polecam kupić taki termometr, nie jest drogi, natomiast jest bardzo przydatny. Osłonki wkładam do wody na kilka minut. Dzięki temu zmiękną i łatwiej będzie je napełniać. Z szynki wycinam tłuste kawałki i miejsca z przerostem tkanki łącznej. Mięso z szynki mam już oczyszczone, wykroiłam kawałki mięsa gorszej jakości. Mięso golonki i skrawki mięsa z szynki zmielę dwukrotnie na sitku o średnicy oczek 8 mm. Można również zemleć raz na sitku o średnicy oczek 6 mm. Chude mięso z szynki kroję na kawałki o boku około 4 cm. Staram się kroić trójkątne kawałki na skos włókien mięśniowych. Tak przygotowane kawałki mięsa delikatnie rozbijam tłuczkiem. Chude mięso mam już przygotowane. Teraz zmielę dwukrotnie mięso gorszej jakości. Ja mam łącznie 1,5 kg mięsa, z czego 1 kg to jest mięso chude i 0,5 kg to jest mięso gorszej jakości. Teraz mogę już mieszać masę mięsną. Do mięsa dodaję sól, pieprz i gałkę muszkatołową. Wlewam wodę. Całość wyrabiam ręką. Na początku masa wydaje się wodnista, ale po kilku minutach gęstnieje i robi się bardzo lepka. Można dodać również inne przyprawy, np. kolendrę, grubo mielony pieprz lub inne ulubione przyprawy. Po kilku minutach masa zrobiła się gęsta i lepka. Wyrobioną masę dzielę na dwie części.
Osłonki związałam z jednej strony, zwijam je jak skarpetkę i napełniam łyżką. Osłonka o średnicy 80 mm jest na tyle szeroka, że idzie to bardzo sprawnie. Masę mięsną dokładnie ugniatam w osłonce. Staram się usunąć całe powietrze. Od czasu do czasu sprawdzam z boku, czy nie ma dużych kieszeni powietrznych. Jeżeli zostało trochę powietrza w osłonce, można je usunąć przy pomocy trzonka łyżki. Napełnione kiełbaski związuję sznurkiem. Tak przygotowane mięso wkładam do lodówki na około 24 godziny. Następnego dnia wkładam termometr w kiełbasę, tak żeby punkt pomiaru temperatury był w środku mięsa. Kiełbaski będę podgrzewać w temperaturze 90 stopni Celsjusza do momentu, aż termometr w mięsie pokaże temperaturę 68 stopni Celsjusza. Ja będę to robić we frytkownicy beztłuszczowej, ale można użyć również piekarnika. Po 2 godzinach temperatura wewnątrz kiełbasy wynosi 68 stopni Celsjusza. Zostawiam do wystudzenia, a następnie w lodówce na całą noc. Następnego dnia kiełbasy wyglądają i pachną bardzo apetycznie. Teraz sprawdzę, jakie są w środku. W środku kiełbasa wygląda tak. Bardzo ładne, duże, soczyste kawałki szynki. Wędlina dobrze kroi się na cienkie plasterki. Mięso jest soczyste i delikatne. Bardzo smaczna domowa kiełbasa szynkowa będzie doskonała na kanapki i na świąteczny stół. Serdecznie polecam. Dziękuję za obejrzenie mojego filmu. Zapraszam na następny. Do zobaczenia.